Cześć, witajcie na moim kanale. Tak jak widzicie po miniaturce i po tytule spotkała nas niestety przykra sprawa z Teslą, mała awaria w Barcelonie, ale zanim wam powiem co się stało, to najpierw posłuchajcie w sumie sami. Słyszeliście? No właśnie. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy na początku co to jest, ale już wiem, dlatego mogę wam więcej powiedzieć. I teraz tak, kiedy to się stało albo jak to się stało? Jechaliśmy normalnie na autostradzie w okolicach Barcelony, czyli gładka droga, prosta i nagle takie skrzypienie. Nagle, po prostu nagle. Nie wiadomo skąd się wzięło. Myśleliśmy pierwsze co, pomyślałem, że to jest jakiś problem z kołem czy coś takiego. No i zaczęliśmy to wszystko sprawdzać. Sprawdzałem śruby, czy są, nie wiem, dokręcone, czy się nie zapiekły w jakiś sposób, czy cokolwiek. Zaczęliśmy szukać warsztatu jakiegoś, a była godzina 23, więc szukanie warsztatu w sobotę tak naprawdę, bo to się w sobotę stało, w sobotę o godzinie 23 w Barcelonie, to nie była też łatwa sprawa, ale znaleźliśmy jakąś wulkanizację 24H i tam sprawdzili, podnieśli samochód, tak jak widzicie na przebitkach, sprawdzili i powiedzieli, że to nie jest wina koła, to jest wina zawieszenia. Stwierdziliśmy, bo to była sobota wieczór, mieliśmy w poniedziałek jechać do Polski 2500 km, bo to miała być już podróż powrotna, więc stwierdziliśmy, że to będzie dosyć niebezpieczne, jeżeli jakiś tam pan o godzinie w 11:30 w serwisie w wulkanizacji powiedział nam, że to nie jest koło, więc stwierdziliśmy ok. Czas odwiedzić po raz pierwszy serwis Tesli, bo jeszcze nigdy nie byliśmy naszą Teslą w serwisie, więc czas to zrobić i to w Barcelonie. Umówiłem się na wizytę, pierwsza możliwa wizyta była w piątek, a przypominam, była sobota w nocy. Więc stwierdziłem ok, jadę na 8:30 w poniedziałek, jak tylko otworzą serwis, jadę i zobaczymy, może mnie przyjmą, może to jakoś zdiagnozują. I mamy poniedziałek, godzina 8:30, melduję się w serwisie w Barcelonie. Przyjeżdżam, tylko wjeżdżam, akurat pracownik gdzieś tam przechodził i ja wychodzę z auta i mówię mu co się dzieje, znaczy zaczynam mówić, a on mówi, że zna to, że to jest common issue, czyli taka standardowa już przypadłość dla Tesli Model 3, choć jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby Tesla Model 3 miała coś takiego. No ale powiedział, że to jest coś tam związane ze smarem, z jakimiś, nie wiem, stworzeniami, czy jakimiś tam rzeczami. Nie jestem mechanikiem totalnie, więc tym bardziej nie zrozumiałem, o czym on mówi, ale powiedział, że śmiało, że to nie jest nic wielkiego, że można jechać spokojnie do Polski, albo żeby zaczekać kilka godzin i sprawdził części i sprawdził, że mają część jakąś tam zamienną na stanie, na magazynie, i powiedział, że za kilka godzin mogą mi to naprawić, że mnie wcisną gdzieś tam w grafik. No tak jak wam powiedziałem, my mieliśmy jechać już do Polski w poniedziałek, więc stwierdziłem, że jeżeli on powiedział, że jest ok i że to nic wielkiego i znają ten temat, no to tym bardziej jedziemy w takim razie. No i jesteśmy w Polsce. W międzyczasie właśnie umówiłem się do serwisu w Polsce, jak tylko ruszyliśmy od nich, żeby jak najszybciej mieć wizytę. Wiedziałem, że będziemy w środę w Polsce, więc chciałem na czwartek się umówić, ale na piątek była najbliższa wizyta, więc umówiłem się na piątek. No i słuchajcie, ruszyliśmy w trasę, dojechaliśmy do pierwszego Superchargera, czyli ujechaliśmy od Barcelony jakieś 3 godziny, już byliśmy po stronie francuskiej i dzwoni do mnie serwis z Polski. Dzwoni, że właśnie przeczytali opis mojej awarii, mojego zgłoszenia, tak to lepiej pasuje,
i powiedzieli, że znają doskonale ten temat, że jak najbardziej właśnie pan mi wytłumaczył, co to jest i o co w tym chodzi. Również potwierdził, że jak najbardziej mogę z tym jechać do Polski i powiedział, że to nie jest nic wielkiego i że tak naprawdę mogą mi to zrobić choćby jutro, czyli we wtorek, co bardzo mnie pozytywnie oczywiście zaskoczyło. Raz, że zadzwonił, powiedział, co to jest i powiedział, że mogą mi to naprawić praktycznie następnego dnia. A ja powiedziałem, że jestem w Barcelonie, znaczy dopiero wyjechałem z Barcelony i będę dopiero w środę, więc utrzymałem moją wizytę na piątek i w piątek pojadę do serwisu. Jak tylko będę w serwisie, to dam wam znać, ponieważ właśnie jesteśmy jakby w podróży jeszcze z Barcelony do Polski, do Warszawy, i jak tylko będzie piątek, to wszystko wam nagram już z serwisu, co było przyczyną, ile trwało i tak dalej, i tak dalej. Więc do zobaczenia. Jest już piątek, jestem w Polsce, jadę właśnie do serwisu. Chciałem wam tylko jeszcze powiedzieć, mam nadzieję, że słychać to skrzypienie, które zostanie zaraz naprawione. Chciałem wam tylko jeszcze powiedzieć, że wczoraj, czyli w czwartek po południu, koło 17 chyba, dzwonił do mnie pan z serwisu Tesli, który się pytał, czy wszystko jest ok, czy przyjeżdżam i tak dalej, więc to też było fajne, że poniekąd z jednej strony, gdybym był zabiegany, to by mi przypomniał, a po drugie mam pewność, że oni też pamiętają. No i wszystko jest na dobrej drodze. Jedziemy, zaraz zobaczymy, ile czasu im to zajmie i w ogóle, czy dadzą radę naprawić. Jestem już pod serwisem Tesli na Radzymińskiej. Teraz serwis przeniósł się z Powsińskiej tutaj na Radzymińską, więc jest przy salonie i idę ogarniać temat. No i po co tak się drzesz? Jak będziecie w serwisie Tesli, musicie uważać na tego pieska. Żartuję oczywiście, chociaż... No i już wszystko gotowe. Słuchajcie, już wam opowiadam, co zostało zrobione. Po pierwsze, czas, jaki to zajęło, to była godzinka. I teraz tak, tutaj mamy wahacz, gdzie tutaj widzicie, został ten element, taki upper arm, czyli ten element wahacza. Tam w środku po prostu pan powiedział, że tak jakby, nie wiem, wypadł smar, coś takiego. I teraz oni po prostu to rozebrali, stwierdzili, że element jest ok, że nie trzeba go wymieniać na nowy, dlatego tylko posmarowali, powiedzieli, że więcej niż normalnie Tesla smaruje, i zostało wszystko sprawdzone, znaczy złożone, sprawdzone i teraz wszystko jest ok. Tak więc takie są moje pierwsze doświadczenia z serwisem Tesli. Jak na razie bardzo wszystko pozytywne. Tak jak widzicie, całą tą historię szybko zostało wszystko załatwione, wszystko serwis od razu już wiedział w poniedziałek, jak do mnie dzwonili, wiedzieli, co jest do zmiany, znaczy co jest do zrobienia. No i co? I zostało zrobione. Więc żegnam się z wami. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!